Cześć! Dziś na warsztacie mam starą wersję Ubuntu z 2004 roku. Przekonam się, jak będzie działać na Pentium 3. Procesor ma taktowanie 800 MHz, posiada 256 kilobitów pamięci cache, taktowanie magistrali to 133 MHz. Płyta główna to konstrukcja w standardzie ATX na kultowym chipsecie Intela 440BX. Pamięć to 3 moduły o pojemności 128 MB każdy. Ich taktowanie to 133 MHz. Są to oczywiście pamięci tzw. dwustronne, przystosowane do współpracy z chipsetem BX. Za dźwięk odpowiada budżetowa karta Ensoniq na złączu PCI. Karta graficzna to GeForce 4440. Jest to karta AGP, posiada 64 MB pamięci VRAM. Karta sieciowa to nieśmiertelny Realtek 8139D. System zainstaluje na dysku Samsunga o pojemności 80 GB. Jest to dysk z interfejsem ATA, posiada 8 MB pamięci cache, kręci się z prędkością 7200 obrotów na minutę. Uruchamiam komputer. Startuję z płyty CD. Ubuntu 4.10 wydane 20 października 2004 roku było pierwszym wydaniem Ubuntu od Canonical. System ten opierał się na Debian GNU Linux z planem wydawania nowych wersji co 6 miesięcy i wsparciem przez 18 miesięcy. Wsparcie dla Ubuntu 4.10 zakończyło się 30 kwietnia 2006 roku. Była to pierwsza wersja Ubuntu oferująca usługę ShipIt, umożliwiającą zamawianie darmowych płyt instalacyjnych. Nazwa tego wydania, Warty Warthog, oznacza brodawkowaty guziec. Jest to przykład humorystycznych, aliteracyjnych nazw, które Canonical często wybiera dla wydań Ubuntu. Uruchamia się instalator, wybieram język, nazwę komputera. Automatycznie partycjonuje dysk, usuwam wszystkie stare partycje. Rozpoczyna się instalacja. Po pierwszym restarcie ustawiam konto użytkownika, nazwę konta i hasło. Instalacja trwała około 30 minut. Pierwsze uruchomienie. Loguję się do systemu. Wraz z systemem zostały zainstalowane programy. Mamy tu m.in. programy graficzne, pakiet biurowy. Są to oczywiście stare wersje programów,
Na przykład GIMP jest w wersji 2.0. Jest także przeglądarka internetowa, która nawet potrafi otworzyć stronę wyszukiwarki Google. Całość działa nawet całkiem sprawnie. Mimo tego, że system jest zainstalowany na zwykłym mechanicznym dysku twardym, programy otwierają się szybko i nie odczuwa się ociężałości systemu. Mamy tu także parę gier, a miłośnicy wygaszaczy ekranów nie będą zawiedzeni. Do wyboru jest ich kilkanaście. Ubuntu nie zawiódł mnie i nie zainstalował karty dźwiękowej, nawet tak prostej jak stary Sound Blaster 128. Poza tym działa szybko, sprawia wrażenie systemu prostego w obsłudze stworzonego dla początkujących. Mimo że od wydania tej wersji minęło już 20 lat, nowe wersje nadal pojawiają się co pół roku. Przez wiele lat Linux był uważany za system operacyjny przeznaczony dla osób zaznajomionych z komputerami. Jego trudna obsługa uniemożliwiała zdobycie popularności na komputerach typu desktop. To jednak powoli się zmienia, czego przykładem jest Ubuntu. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Testowanie Ubuntu 4.10 na retro sprzęcie roku było fascynującą podróżą w przeszłość. Mimo że od tamtego czasu minęły już 2 dekady, widzimy, jak daleko doszedł Linux w swojej ewolucji. Ubuntu 4.10, mimo pewnych ograniczeń, udowodniło, że systemy Linux mogą być przyjazne dla użytkowników i funkcjonalne nawet na starym sprzęcie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Cześć!